Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym odcinku Koku. Jak byłem młody, to zwykłem krzyczeć, a teraz, teraz już nie krzyczę. Może i dobrze. Jak zauważyliście pewnie, jest to pierwszy odcinek Koku w tym roku, ale nie pierwszy film w tym roku, więc nie będę się silił na składanie wam życzeń. Za to powiem wam o dwóch rzeczach tyczących się Genki Damatsuri, czyli wydarzenia, które już praktycznie za raz, dwa, trzy, no powiedzmy nieco ponad 3 tygodnie, 25 stycznia. Myślę, że zrobię tego live'a w środku nocy. Ale mam dla was dwie informacje, bezspoilerowo, ok? Bo ostatnio wrzucałem wam plotki tyczące się tego, co, no właśnie nie wiadomo, czy jest plotką, czy przeciekiem. I jak pamiętacie, mówiłem tam o pewnej grafice, która się pojawiła. Grafice, no... Mówię ogólnie o pliku, nie koniecznie, bo to nie była grafika, tylko coś innego, ale nie chcę tutaj spoilerować dla osób, które tego filmu nie oglądały. Została ona usunięta ze względu na prawa autorskie, więc jest to niejako potwierdzenie, że jest to autentyczna grafika. O, dziękuję za aktualizację aplikacji Apple, znaczy dziękuję, ale nie potrzebuję. Nie jest to potwierdzenie tego, że będzie to konkretnie ten projekt, ale jest to niejako potwierdzenie tego, że to jest faktyczny przeciek, który pochodzi z Toei. Druga rzecz, i to już jest tylko i wyłącznie plotka, raczej zarzucam ten temat, żeby też wypytać was o jedną rzecz, to, że tą grą, która ma zostać zapowiedziana, byłby Kakarot, tylko że odnośnie Dragon Balla Super. Dragon Ball Super Kakarot, bo jak wiecie mamy Dragon Ball Z Kakarot, są też oczywiście DLC związane z Dragon Ballem Super, w zasadzie nawet czy z Dragon Ballem Super, no niekoniecznie, bo Battle of Gods i Resurrection of F to są filmy kinowe Dragon Ball Z, więc można byłoby z jednej strony zrobić DLC, które opowiada o wydarzeniach z Dragon Balla Super, ale myślę, że cała gra, jeśli miałaby być przebudowana, to mogłoby jej pomóc, bo ta gra ogólnie koncept ma fajny, ale jest tam dużo elementów, które mogłyby zostać podrasowane, więc jeśli byłby to Dragon Ball Super Kakarot, a może tutaj już nawet nie Kakarot, to nie? Może to by się nazywało Dragon Ball Super Son Goku. No bo Kakarot to trochę nawiązywało do tych starych lat, kiedy on jeszcze miał swoje saiyenskie imię, no a teraz jest już w Dragon Ballu Super jako Son Goku. To byłoby ciekawe, gdyby tak się to nazywało, no nie? No nie wiem, jak tam uważacie, jestem ciekaw waszego zdania, a póki co, jeszcze zanim przejdziemy do pytań, w zasadzie do waszych komentarzy, posłuchajcie proszę kilku słów na temat strony eneba.com. W opisie mojego filmu znajdziecie linki do eneba.com, czyli rynku gier z całą masą produktów cyfrowych na przeróżne platformy. Gry, doładowania, karty podarunkowe, to wszystko łączy jedno. Oferty są w zabawnie niskich cenach, a zakupy są szybkie i przede wszystkim bezpieczne. Na Enebie również fani Dragon Balla znajdą coś dla siebie, niezależnie czy szukacie pełnych gier czy DLC, chociażby do Sparking Zero. Sprawdźcie sami, czy nie znajdziecie czegoś dla siebie poprzez skorzystanie z linków do Eneby w opisie mojego filmu. Dziękuję, polecam i pozdrawiam. The Emilia 1. Goku po ugryzieniu Majin Buu dostał debilizmu, który tak razi w Superce. Tak, ostatnio was zapytałem, skoro jeśli Goku... Okej, była teoria, nie muszę wam jej przypominać. Jeśli ktoś nie pamięta, to znaczy, że wiem, że mógłbym wam przypomnieć, ale jestem typem nauczyciela, który mówi, jak cię nie było na poprzedniej lekcji, to jest w twoim interesie, żeby się zapoznać z materiałem. Ja nie będę dla każdego z was robił wyjątku i każdemu wam przypominał. Jeśli nie odrobiliście lekcji, jeśli nie notowaliście na ostatnim wykładzie, to jest wasz problem. Nikt was nie zmusza, żeby tu być. Trochę się odpaliłem za bardzo, ale to kwestia tego, że dzisiaj będzie jedno pytanie, do którego musiałem... Nie wiem, czy mogę wam pokazywać swój numer albumu, bo nie wiem, czy można potem to coś wyszukać, ale musiałem znaleźć swój indeks i tak mi trochę wzięło, także przepraszam. Generalnie chodziło o to, że Goku gryzł różne osoby i dzięki tym ugryzieniom zyskiwał coś z tych osób. To jest teoria, która jest trochę dziurawa, ale jeśli miałby ugryźć Buu, no to dużo osób pisało, że po prostu stał się głupi i to widzieliśmy w Dragon Ballu Super. Chociaż... bywały też komentarze pokroju ugryzł Bubblesa i zaczął lubić smażone kurczaki i pożyczać rzeczy bez pytania. Wine Boom. XVYQ. Koku, jaka jest najgorsza rzecz, która spotkała Dragon Balla? Myślę, że w tym momencie jesteśmy trochę w takim etapie przejściowym i wolałbym nie udzielać odpowiedzi jeszcze na to pytanie. Bo z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć śmierć oryginalnego autora. To jest najgorsza rzecz, która mogła spotkać Dragon Balla. Ale jest grupa osób, która uważa, że Toriyama od dłuższego czasu miał problem z tworzeniem historii,
które mogłyby być jakkolwiek satysfakcjonujące dla starych widzów, no nie wiem, jeśli spojrzymy chociażby na Dragon Ball Daima, który jest ostatnią historią napisaną przez Toriyamę i jest to historia, która w największym procencie jest przez niego napisana, bo wiecie, w przypadku poprzednich kinówek mieliśmy sugestię, że Toriyama pracował przy fabule, że ją pisał, ale jak dużo pisał, to zawsze jest, jakby udział procentowy Toriyamy zawsze był tajemnicą. I przy każdym kolejnym projekcie oni mówią, że Toriyama tutaj pracował dużo. Tu się bardzo dokładał. Tutaj w tym projekcie to w ogóle się dokładał tak, jak jeszcze do tej pory się nigdy nie dokładał. No a w przypadku Dragon Ball Daima wiemy, że on praktycznie pisał wszystko. Oczywiście to nie było tak, że on wpadł od początku na ten pomysł, żeby stworzyć taki projekt. Te główne założenia pokroju remake'u Dragon Balla GT, a w zasadzie takiej serii, która bardzo mocno nawiązuje do Dragon Balla GT, to już było zanim Toriyama się przyłączył do tego projektu, ale on nadał temu wszystkiemu kształt. Więc jest na pewno grupa osób, która mówi, że te nowe scenariusze pisane przez Toriyamę albo wkład Toriyamy do Dragon Balla Super, do tej nowej ery Dragon Balla, niekoniecznie był aż tak dobry. I ja tutaj póki co stawiam się w roli dość neutralnej, ale myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym teraz dopiero się dowiemy, czy śmierć Toriyamy to była rzecz, która pogrzebała ostatecznie tę markę, czy może dała jej powiew świeżości. Bo jeśli się okaże, że będziemy mieli kotleta za kotletem, a Kiyo Yoku będzie po prostu niczym odgrzewane kawałki mięsa z burgerów z McDonalda rzucał nam fanom, a my będziemy po prostu jak takie pieski chwytać to w zęby, znaczy nie wszyscy będą chwytać. Części osób się to po prostu nie spodoba, ale zmierzam do tego, że będą to niskojakościowe wysrywy, bo nie będzie tej osoby, która nad tym wyczuwała, która ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak ma wyglądać duch tego anime, no to wtedy będziemy mogli sobie, myślę, że uścisnąć ręce i życzyć sobie szerokiej drogi. Natomiast jeśli się okaże, że marka będzie chociaż chciałem powiedzieć, że marka będzie rozwijana przez osoby, które rozumieją, powiedzmy, naturę Dragon Balla, które rozumieją to, czego chcą fani, szanują tę markę przede wszystkim, chociaż patrząc na ten ostatnio sklep w Tokio, są podzielone zdania, tak bym powiedział. Ale myślę, że jest jeszcze stosunkowo wcześnie, żeby się na ten temat wypowiadać. Na pewno nie ma co się wypowiadać przed tym Genki Damatsuri, bo to, jakie to będą projekty, które zostaną ogłoszone i jak one będą wyglądać, pod kątem wizualnym myślę, że będą wyglądać dobrze, ale pod kątem fabularnym tutaj myślę, że będziemy mogli wtedy postawić tezę, że na przykład śmierć Toriyamy była czymś, co sprawiło, że marka została przejęta przez żądnych zysku materialistów. Nie mówię, że od czasów Dragon Balla Super tak nie było, albo od czasów, powiedzmy, tej nowej ery Battle of Gods i tak dalej, ale Toriyama mimo wszystko był gościem, który trochę nadawał temu kształt, jak chociażby było w przypadku Broly'ego. A Kiyo Yoku był postacią, która chciała ożywić postać Broly'ego ze starych filmów i dopiero Toriyama napisał świetny film. Więc myślę, że tutaj wstrzymam się jeszcze z odpowiedzią na to pytanie, bo oczywiście sama śmierć Toriyamy jest czymś tragicznym, jest czymś, co nawet mnie bardzo poruszyło, mimo tego, że tego człowieka nigdy nie widziałem na żywo, nie poznałem, ale jakby patrząc na to, jak odbije się to na marce, może być tak, że siła kreatywna osób, które do tej pory na to zasługiwały, ale były blokowane, zostanie odblokowana. Moim zdaniem Toyotaro powinien mieć większy udział w tym, jak będzie wyglądać Dragon Ball w przyszłości. I Toyotaro ostatnio, swoją drogą, wypowiadał się to mogę wam powiedzieć w ramach też ciekawostki, w ramach przyszłości, to jest oczywiście niezwiązane troszeczkę z tematyką tego pytania, ale ostatnio padła dość ciekawa wypowiedź Torishimy w podcaście Koso Koso. To jest podcast, o którym już kilkukrotnie wspominałem, w wypowiedzi z tamtego podcastu też Venixys na Twitterze tłumaczył, więc ogólnie myślę, że jak ktoś śledzi te informacje, czy to u mnie na kanale, czy gdzieś indziej, to jest z tym miejscem, jest z tym medium zaznajomiony. No i Torishima tam powiedział, że widząc się jakiś czas temu na jakimś konwencie, już nie pamiętam, o który konkretnie konwent chodziło, z Toyotaro, 4 oczy się widział z nim, możliwe, że to nawet było w Paryżu na tym Japan Expo w lipcu, bo wtedy oni się widzieli osobiście, wtedy co mieliśmy ten wątek z oryginalną mangą Toyotaro, The Lost Samurai. I tam Torishima powiedział, że zaproponował Toyotaro pewien projekt, współuczestnictwo w pewnym projekcie. I nie wyszczególnił, co to ma być za projekt, nie powiedział, na czym on miałby polegać, ale Toyotaro ponoć odmówił. I nie odmówił ze względu na jakieś tam prywatne niesnaski związane z tym, że nie lubi Torishimy czy coś w tym stylu, tylko Toyotaro uargumentował to w taki sposób, że chce w 100% skupić się na rysowaniu mangi.
Dragon Ball Super w domyśle. Więc jeśli byłby zaangażowany w jakiś inny projekt, to nie mógłby dostatecznie mocno, tak jak chce, skupić się na mandze. Więc biorąc pod uwagę, że było to, powiedzmy, że w lipcu zeszłego roku, już zeszłego roku faktycznie, czyli przynajmniej pół roku temu, to już wtedy prawdopodobnie były plany na powrót mangi. Wiadomo, Victor Uchida powiedział, że nie będzie powrotu mangi w Dragon Ball w 2025 roku, ale myślę, że bardzo bezpiecznym strzałem byłoby to, żeby założyć, że manga wróci w 2026 roku z nową sagą. Bo dlaczego w takim razie Toyotaro miałby odmawiać Torishimie ze względu na to, że chce się poświęcić rysowaniu mangi, skoro przez resztę 25 roku i w 26 roku nie miałoby być powrotu mangi Dragon Ball Super. Także myślę, że jest to pewnego rodzaju, może nie miękkie potwierdzenie, ale mocna przesłanka świadcząca o tym, że manga w tym roku wróci, a wiemy, że nie tylko manga w tym roku wraca, chociaż te dwa projekty nie wiemy, kiedy one będą miały premierę. Oczywiście ogłoszenia są w styczniu, tylko że często bywa tak, że ogłoszenie nawet jak jest w styczniu, to projekt jest zapowiadany na jeszcze przyszły rok, więc tak czy siak, Dragon Ball myślę, że w 26 roku odżyje, tylko pytanie, czy odżyje i będziemy mieli powiew świeżości, czy będzie takim po prostu zombie, który trochę po raz kolejny wstanie z grobu. Niezależnie od tego, która opcja się wydarzy, będę wam to relacjonował. Tak jak Netero stojący u mnie na półce mówił, że ludzki potencjał jest nieskończony, tak ja mogę powiedzieć, że moja miłość do Dragon Balla jest nieskończona i niewyczerpalna. Gruszecki, pytanie do Koku brzmi: jaka była twoja ostatnia praca na etacie przed pójściem na full YouTube'a? Lubiłeś ludzi, z którymi pracowałeś? Musiałem się właśnie ze względu na to zastanowić, bo musiałem sobie przypomnieć chronologię i właśnie dlatego wyciągnąłem tutaj ten indeks, bo pamiętam, mogę wam skrócić całą sytuację. No jakby krótka odpowiedź to taka, że praca w Biedronce na kasie. Znaczy na kasie, w ogóle w sklepie. Tak się mówi ogólnie, że na kasie, ale przecież jak się jest pracownikiem sklepu, to się pracuje też na magazynie, albo się pracuje na sklepie wykładając towar, albo się pracuje na kasie. No jakby to nie jest jedna i ta sama rola. Zawsze. Ale musiałem się zastanowić, bo był też epizod, w którym pracowałem w restauracji hotelowej. Hotel miał 4 gwiazdki, nie będę tutaj mówił nazwy, ale to był taki hotel w Zielonej Górze, w którym często nocowały jakieś gwiazdy. Marcia też tam pracowała i nie wiem, na przykład raz robiła jedzenie dla Maryli Rodowicz, jak było tam jakieś winobranie czy coś w tym stylu, czy tam jakaś inna okazja w amfiteatrze, gdzie tam gwiazdy po prostu przyjeżdżały i musiały gdzieś spać. Marcia tam dostała pracę, pracowała tam przez jakiś czas i tam powiedziała potem, że szef szuka kogoś tam pomocy na kuchni. Potem ten szef do mnie zadzwonił, zapytał, czy chciałbym pomóc. Ja oczywiście się zgodziłem. To była praca, w której na początku miałem być tylko na zmywaku, ale szybko to się przekształciło, że stałem się pizzermanem. Robiłem ciasto na pizzę, robiłem też jakieś inne rzeczy na kuchni, fondanty. Był taki dzień, że na CRS-ie, na takiej hali, powiedzmy sportowo-widowiskowej, była organizowana jakaś impreza. Nie pamiętam konkretnie, co to było. I do 5 rano ja z tym szefem, który był Włochem swoją drogą, robiliśmy kanapki, takie pakowane do opakowań, bo one tam miały właśnie iść na tę imprezę. I często bywało tak, że praca na przykład była od godziny 16 do 5 i już się nawet nie opłacało jechać do domu, do akademika, tylko się po prostu spało w hotelu i od rana się z powrotem wracało. I to był akurat okres, w którym ja powinienem był się przygotowywać do takiego bardzo ważnego egzaminu. Po to mi był indeks, bo musiałem sprawdzić, czy to na pewno był ten rok. No i to był właśnie końcówka drugiego roku licencjatu, pierwszego stopnia, że ja prosto raz z hotelu, będąc bardzo zmęczony po pracy, na 8 pojechałem na ten egzamin, nie zajeżdżając w ogóle do domu. No i na tym egzaminie nie dość, że się nie uczyłem do niego i byłem też bardzo zmęczony, no to go nie zdałem i potem miałem poprawkę. A jako, że po pierwszym roku miałem stypendium naukowe za dobre wyniki na pierwszym roku, no to bałem się, że przez tę poprawkę może mi się nie... Na zasadzie nawet chyba była taka zasada, że przez poprawkę nie można było mieć stypendium, coś takiego, więc po prostu po tej poprawce od razu poszedłem do roboty, do Biedronki. Nie będę wam mówił też jaka Biedronka, ale tam było sporo fajnych osób, ale najbardziej polubiłem ochroniarza. To był taki gość w okolicach 40 paru lat, niski, niższy ode mnie, łysy, napakowany totalnie, taki byczek, ale bardzo
miał fajny humor, bardzo zabawnym był gościem i jeśli wam znajdę jakieś zdjęcie moje z tamtego czasu, to może wam pokażę, jak wtedy wyglądałem. I ja zawsze do pracy chodziłem w takich kolorowych skarpetkach, różnych kolorowych skarpetkach i on zawsze, pierwsze co, to patrzył, jakie mam skarpetki, mówił, że mam fryzurę jak gwiazda rocka i sobie tam rozmawialiśmy, a jak szedłem na przerwę, to przychodził do mnie i opowiadał mi o swoich matrymonialnych dokonaniach i mówił na przykład, że w młodości, gdzieś tam jeszcze w liceum, to miał taką szafeczkę i sobie zaznaczał kreseczkami, jak ludzie na przykład, jak więźniowie zaznaczają w celach na serialach czy na filmach, wiecie, dni na przykład albo miesiące, ile już mają odsiadki, to on sobie tak odznaczał samice, że tak powiem. Wtedy też miała miejsce ta sytuacja z kajzerkami, o której wam kiedyś wspominałem, ale to już nie będę się po raz kolejny rozgadywał. Swoją drogą, jeszcze wracając do tego indeksu, nie będę wam pokazywał mojego podpisu, jakby ktoś miał sfałszować, ale mogę wam pokazać moje zdjęcie. Wiecie, co jest smutne w tym wszystkim? Że jedną z najciekawszych rzeczy na studiach było chodzenie i zbieranie tych podpisów. Czasem trudniej było dostać podpis od jakiegoś wykładowcy niż zdać egzamin, bo na przykład mówił, ja będę tylko tutaj na tych koordynatach od godziny 10:20 do 10:25, bo jadę na wakacje i jeśli ktoś nie dostanie ode mnie, nie przyjdzie wtedy, nie dostanie podpisu, to jest jego problem. Ja o 11:00 mam samolot, kurwa, do Wenezueli. Dostałeś 5 z egzaminu, ale nie przyszedłeś w wyznaczonej godzinie, albo na przykład się kolejka wydłużyła i już mi się nie chciało podpisywać? We wrześniu dostaniesz. A potem przecież trzeba było dzienniki zdać do dziekanatu, nie? To jest smutne. Wprowadzono potem indeks elektroniczny, no i, że tak powiem, ten fizyczny poszedł do lamusa, ale na szczęście go mam, także pamiątka. Jarosław Masowski. Mnie właśnie olśniło. Dopiero w trakcie filmiku zrozumiałem, że Bardock jest odpowiedzialny za zniszczenie planety Vegeta. Bardock pokonałby Freezę z czasu, gdy ten ją niszczył. Dlaczego? Wszystko przez życzenie, które chroniło Goku. Gdyby ten nie wyłysiał, na początku przeczytałem, gdyby ten nie wysłał głównego bohatera w kierunku Ziemi, Smok poprzez chroniące życzenie nie pozwoliłby dla Freezy bezpośrednio tej planety zniszczyć. Kolega z Podlasia nie pozwoliłby dla Freezy. Pozdrawiam ciebie i całe Podlasie. Bo byłby na nim Goku, który miał przeżyć. To z kolei oznacza, że gdyby Goku został na planecie Vegeta i Bardock wzleciałby, żeby zmierzyć się z Villainem, podczas gdy ten odbalił swoją niszczycielską kulkę mocy, Bardock musiałby dokonać podobnego boosta jak podczas walki z Gasem, bo to byłaby jedyna opcja chroniąca planetę. Krótko mówiąc, Bardock zabił wszystkich i mógł dawno temu pokonać Freezę. Może tak to wyglądało, ale z drugiej strony myślę sobie, że właśnie to życzenie działało w taki sposób, że ze względu na to, że nikt Freezy nie był w stanie powstrzymać fizycznie, bo nikt nie był na tym poziomie, nawet gdyby ktoś się tam przetransformował w Super Saiyanina, to nie doszedłby do poziomu Freezy, to myślę, że Toronbo zadziałał w taki sposób, że ta osoba, w zasadzie te dwie osoby, Goku i Raditz, które były chronione, musiały planetę opuścić, bo życzenie nie było tak mocne, żeby Bardockowi dać jakąś moc z dupy, która nagle pozwoli mu pokonać Freezę. Ewentualnie mogłoby to zadziałać w taki sposób, że nawet jeśli Goku i Raditz zostaliby na planecie Vegeta, to coś odwlekałoby zniszczenie planety Vegeta, w sensie Freezę ktoś by odciągał od tego pomysłu, albo by się okazało, że coś mu wypadło, nie wiem, dysk mu wypadł na przykład. I w momencie, w którym warunki do tego, żeby Goku i Raditz opuścili planetę, zostałyby stworzone, wtedy dopiero myślę, że ta kolej wydarzeń potoczyłaby się tak, że Freeza wróciłby do tego pomysłu. Także stawiam, że tutaj bardziej to działało w taki sposób, że to nie Bardock zawinił wysyłając Goku, tylko było to zmuszenie przez los. On może nie był tego świadomy. Myślę, że lepiej patrzeć na to w taki sposób, niż tak, że Bardock chciał wszystkich uratować, a wszystkich zabił. Brylso, cześć Adachom. Oglądając ostatnio twoją listę najlepszych transformacji w DB, myślałem nad tym, jak wyjaśnić zmianę koloru włosów u Saiyan. Szczególnie w przypadku Ultra Ego i Ultra Instynktu. Oczywiście Out Universe chodzi o sprzedaż nowych figurek, kart, DLC i tak dalej. Natomiast In Universe ja to widzę tak. Saiyanie mają bardzo podatne melanocyty. O, będzie w tym odcinku jeszcze pytanie gościa, który pytał, czy mnie nie męczy dopisywanie historii do tak absurdalnie naderlogicznych pytań tyczących się Dragon Balla, skoro jest to po prostu bajka dla dzieci. Okej, anime dla młodzieży. W szczególności rodzaj aury, która otacza wojownika. Odpowiednio SSJ i kolejne stadia tworzą żółtą, złotą aurę, która wypełnia melanocyty, kolorując włosy na podobny odcień. No dobra, jakby dalej tutaj jest podane dużo przykładów związanych z innymi transformacjami. Kwestia Ultra Instynktu i Ultra Ego to jest to, że mają bardzo silną aurę, więc wpływa to i na oczy, i na włosy.
no a na przykład w SSJ4 jest trochę wyjątek, ale generalnie rozumiemy, o co chodzi. Więc melanocyty, jak podaje internet, to wyspecjalizowane komórki barwnikowe znajdujące się głównie w naskórku, włosach, tęczówkach oraz innych tkankach, których główną funkcją jest produkcja melaniny, pigmentu odpowiedzialnego za kolor skóry, włosów i oczu, a także chroniącego przed szkodliwym promieniowaniem UV. Tak się składa, że ktoś może po szkole przyjść i na przykład, tak jak wiecie, dużo osób przychodzi po pracy, odpala YouTube'a i włącza mój film, dziękuję wam za to. Pewnie jest też sporo osób, które wracają po szkole i mają tak samo. I jakiś tutaj Bartek wraca z liceum, a chodzi na biochem, bo mu mama kazała, ma już dość tej biologii, wraca, odpala koku i mówi: no kurwa nie, no melanocyty, miałem o tym dzisiaj w szkole. Czy mogę mieć chociaż jeden dzień bez melanocytów? Przepraszam, Bartek. Jak coś, w filmie są rozdziały, możesz sobie przewinąć. Myślę, że to jest zasadna teoria i żeby nie było tak, że ja tutaj jestem jedyną osobą albo jedną z niewielu osób, które próbują dokoptować jakąś logikę do Dragon Balla. Nie wiem, czy wam to znajdę. Jeśli wam to znajdę, to wam to wkleję. Jakiś czas temu, już grubo ponad rok temu, na oficjalnej stronie Dragon Balla był artykuł, w którym jacyś doktorzy, czy nawet profesorzy nauk medycznych albo nauk przyrodniczych, bo już nie do końca pamiętam, czego tyczył się ten artykuł, dlatego właśnie chciałbym go znaleźć i wam pokazać, analizowali pewne sceny z Dragon Balla pod kątem tego, jak to się ma do świata rzeczywistego. Czy coś takiego w Dragon Ballu mogłoby zaistnieć. Na oficjalnej stronie Dragon Balla były rzeczy, które po prostu opowiadały o takich melanocytach i to nie był żaden koku. Nikt tam nie łysiał, więc myślę, że tutaj istnienie tej serii jest jak najbardziej zasadne i myślę, że nawet przejdę teraz do pytania tego widza, który zadał mi to pytanie. Saskowir. Pierwsze pytanie do Koku. Adachon. Czy nie męczy cię czasem tak głęboka analiza i tłumaczenie rzeczy, których często nie da się wyjaśnić lub takich, na które odpowiedź jest: twórcy tak zrobili i tyle? Mam na myśli decyzje związane z kolorem włosów, danych postaci czy innymi szczegółami, które nie są dziurami fabularnymi lub zapominalstwem twórców. Sam lubię snuć teorie odnośnie różnych anime, ale mam wrażenie, że niektóre pytania w Koku są już podniesione do ekstremum i ludzie zaczną pytać o to, czemu Goku nosi skarpetki takie, a nie inne. Oczywiście to ostatnie to takie żartobliwe. Wiecie, jakie Goku nosi skarpetki? Takie. Trochę wam zaspoilerowałem film, który się dopiero ma pojawić na moim kanale, no ale cóż. Oczywiście to ostatnie to takie żartobliwe uszczypnięcie, bo każdy może pytać o co chce. Pozdrawiam. Saskowir. Nie męczy mnie to. Nawet bym powiedział, że sprawia mi to dużą przyjemność i to nie jest tak, że ja wymyślam sobie te tematy, że ja siedzę w domu i mówię: kurwa, dzisiaj będę gadał o melanocytach. Albo o tym, co tutaj zaproponował kolega Cesarstwo Niemieckie. Pytanie do Koku, czy w świecie Dragon Balla główną etyką świata jest utylitaryzm klasyczny? Kolego Saskowir. Tak, jest tutaj dużo, jak to napisałeś, pytań podniesionych do ekstremum, ale to nadal są pytania, które wypływają od was. I mi wielką przyjemność sprawia odpowiadanie wam na te pytania. Niezależnie od tego, czy tyczą się one rzeczy bardziej złożonych, czy mniej złożonych, czy bardziej absurdalnych, czy mniej absurdalnych. Więc zarówno na pytanie o melanocyty, jak i o ten utylitaryzm klasyczny, w sumie kurwa nie wiem, co mam powiedzieć. Ale dziękuję wam za te pytania, bo ja nie jestem na tyle mądry, żeby się wypowiadać na takie tematy, ale doceniam to, że zadajecie to pytanie mi z myślą, że ja jestem na tyle mądry, żeby wypowiadać się na takie tematy. Mirosław Fatyka, cześć Adachon. Czy twoim zdaniem, gdyby nie atak wściekłego Gohanka w klatę Radica i naruszenie jego pancerza, to późniejsze Makanko Sapo Piccolo przebiłoby sajański pancerz? Wiem, że później również przebił jego tylnią część i zabił Goku, ale może gdyby nie był uszkodzony, to promień zatrzymałby się tylko na Radicu, a Goku by przeżył. Happy New Year dla ciebie, Marci i Kotków. Dziękuję. Mirosław. Kolego Mirosławie, proszę sobie nadrobić tamten moment, no bo przecież Makanko Sapo, które wystrzelił Piccolo i które zabiło finalnie Radica i Goku, to nie było jedyne Makanko Sapo, które wystrzelił Piccolo w Radica. Wcześniejsze też trafiło Radica tylko w bark i było widać, że zniszczyło ono zbroję Radica. Nawet Radic powiedział, że gdyby trafiło go to bezpośrednio, w sensie bardziej w miejsca witalne, to nic by z niego nie zostało. Także Piccolo był w stanie zabić Radica tamtym pierwszym Makanko Sapo, no i oczywiście wiemy, że drugim też. Jedna rzecz, która mnie mimo wszystko trochę zastanawia, to to, że atak o mocy 1330 był w stanie go przedziurawić, natomiast atak o mocy 1307, czyli ta moc Gohana, którą on skierował w brzuch Radica, już nawet nie była w stanie przebić zbroi, w sensie złamała zbroję, naruszyła ją i na pewno Radic też przyjął obrażenia przez to, ale nie przebiło go w żaden sposób. I myślę, że tutaj raczej jest to kwestia tego, że Makanko Sapo to było swego rodzaju wiertło,
też cienkie, to był taki powiedzmy cienki, skondensowany strumień ki, podczas kiedy Gohan zaatakował trochę większą powierzchnią i był to typ obrażeń obuchowe. O, jak w grze na przykład, obrażenia obuchowe. No ale różnica między atakiem Gohana a atakiem Piccolo nie była wcale duża, zakładając, że to 1330 to był ostateczny poziom mocy tego Makanko Sapo, no bo wiemy, że ta moc rosła, ale raczej się w tym momencie już zatrzymała. A różnica była dość spora, no bo tutaj jeden atak przebił 2 osoby, a drugi atak nie zniszczył nawet doszczętnie zbroi Radica. Niż wam pytanie do Kokoł. Generalnie chodzi mi o poziomy mocy 7 Wszechświata, no bo w którymś z poprzednich koków padło, że Beerus nie zawdzięcza swojego power levelu statusowi Boga Zniszczenia. No bo zobaczmy, robił naszych jak chciał, wkładając w to jakiś procent swojej siły. Doznał wielkiego szoku słysząc, że Frieza został pokonany, tak jakby go traktował jako ciężkiego przeciwnika dla innych. Nie został dobrany do turnieju mocy nikt poza naszymi wojownikami Z. Jakie wnioski się nasuwają? Albo Beerus jest jednostką, rasą wybitą, gdzie jego power level wykraczał poza możliwości naszych wojowników, dlatego mógł na przykład zostać Bogiem Zniszczenia, albo faktycznie status Boga nadaje jednostce power boosta do mocy, albo Whis i Beerus są na tyle leniwi, że nie skanowali 7 Wszechświata w poszukiwaniu lepszych jednostek na turniej i dlatego potencjalnie silniejszych wojowników poznajemy incydentalnie w postaci Złoli, którzy jednak są w zasięgu naszych fighterów, albo nasz wszechświat jest po prostu słaby pod względem siły i takiej mocy, jaką ma Beerus, nigdy u naszych nie zobaczymy. Bo zobacz, że na przykład Zamasu nikt inny się nie postawił. Ja bym powiedział, że jest jeszcze jedna opcja. Zakładasz, że Beerus pochodzi z 7 Wszechświata, więc jeśli Beerus jest tak silny, to dlaczego nikt z jego rasy nie był na turnieju mocy? Może ta rasa jest wybita, okej. Ale jeśli Beerus jest bratem bliźniakiem Szampy, czyli Boga Zniszczenia 6 Wszechświata, to dlaczego nie mogłoby być tak, że ich rasa pochodzi z 6 Wszechświata, więc po prostu w naszym wszechświecie nie ma tej rasy. Wtedy można byłoby zadać pytanie, okej, ale w takim razie jeśli ta rasa istnieje w 6 Wszechświecie, to dlaczego Szampa nie znalazł sobie nikogo z tamtej rasy? No bo jeśli mielibyśmy zakładać, że oni pochodzą z rasy, która jest jakkolwiek silna, no to czy nie byłoby logiczne, że oni pomyślą, okej, ja nie mogę brać udziału w turnieju mocy, bo jestem Bogiem Zniszczenia. Mówię tutaj o tym, co powiedzieliby i Beerus i Szampa. No ale jeśli moja rasa jest tak silna, to weźmy na przykład mojego starego. Ale niczego takiego nie było, więc opcje są dwie. Albo ta rasa już nie istnieje, albo ta rasa wcale nie jest silna. Tylko Beerus i Szampa po prostu zostali wytrenowani. Bo jeśli na przykład by iść tym tropem i mamy Toppo, który jest kandydatem na Boga Zniszczenia, ale jeśli miałoby to być ze względu na jego rasę, to dlaczego w drużynie 11 Wszechświata nie było więcej takich Harley'owców z wielkimi brzuchami i wąsami? No, skoro to jest po prostu cecha rasy. No bo może to nie jest cecha rasy. Może tak jak w przypadku Beerusa i Szampy, to nie była cecha tego, że kotki są bardzo silne, tylko dlatego, że Beerus i Szampa są bardzo silni. Tak bym to widział. Norbik Games, cześć. Nie wiem, czy to pytanie padło, ale i tak je zadam. W sadze Granoli, kiedy Monaito wypowiadał życzenie, żeby Bardock wrócił na planetę Vegeta, to Ronbo się z nim skontaktował, by uzgodnić to życzenie. A Bardock odmówił. Tak samo jak Goku pod koniec sagi Namek. Ale kiedy Elek zażyczył sobie, żeby Gas stał się najsilniejszym wojownikiem we wszechświecie, tego kontaktu z Toronbo nie było, a Gas dopiero od brata dowiedział się, że umiera. Można to jakoś sensownie wytłumaczyć, czy jest to po prostu dziura fabularna? Myślę, że tutaj Toronbo mógł badać intencje osoby, której tyczy się życzenie. Toronbo, no w przypadku Dragon Balla Z i tej sceny była mowa oczywiście o Porundze, no bo to Porunga miał przenieść Goku na ziemię. Myślę, że w przypadku Gasa to, że on ślepo wierzył swojemu bratu i był w stanie poświęcić dla niego wszystko, bo po prostu takie miał do niego duże zaufanie, co też było wątkiem celowo poruszonym w tamtej sadze, więc to nie jest coś, co wysysam sobie tutaj z palca. To było to, co sprawiło, że Toronbo nie musiał pytać Gasa o pozwolenie. Bo może Smog, który spełniał życzenie tyczące się Gasa, widział w jego sercu, że on już wydał pozwolenie na wszystko, co zrobi Elek. Że dał mu, powiedzmy, pełnomocnictwo. Podczas kiedy w przypadku Bardocka, kiedy Monaito wypowiadał to życzenie, żeby przenieść Bardocka, to Smog zobaczył, że Bardock w swoim sercu chce być gdzie jest. Więc dlatego zadał mu to pytanie. Podobna sytuacja myślę, że była w końcówce filmu Dragon Ball Super Broly, kiedy mieliśmy życzenie, Chilla wypowiedziała życzenie do ziemskiego smoka, do Shenlonga, żeby przenieść Broly'ego na planetę, na której się poznali. Więc pytanie, czy to jest kwestia poziomu mocy,
postaci? No nie do końca, no bo Broly był wtedy bardzo silny. To nie jest tak, że Broly jest silny, więc nie można go przenosić, ktoś jest słaby, więc można go przenosić. Broly w tamtym momencie był osrany po pachy, więc on w swoim sercu miał intencję, żeby po prostu stamtąd spierdalać czym prędzej. Więc Smok, widząc to, nie musiał pytać go o potwierdzenie. Tak to interpretuję. Krystian 322. Pytanie do Koku. Jak myślisz, że wyglądałoby twoje życie i nagrywanie na YouTubie, gdyby Dragon Ball skończył się na GT, a później już nic nie wyszło oficjalnego? Czy miałbyś dalej motywację do nagrywania? Myślę, że w takim wypadku przede wszystkim nie nagrywałbym na YouTubie na pełen etat. Tak myślę, ze względu na to, że to wszystko się zaczęło od Dragon Balla, a nagrywanie o Dragon Ballu zaczęło się ze względu na przemyślenia tyczące się Dragon Balla Super, więc generalnie nie wiem, jak świat by się potoczył. Być może, wiecie, sytuacja wyglądałaby tak, że w jakiś inny dziwny sposób znalazłbym swoją inną niszę, niekoniecznie Dragon Ballową. Natomiast to, jak zacząłem wrzucać filmy stricte o Dragon Ballu, no to już było na studiach. Na studiach, tak jak wam mówiłem, wychowania fizycznego, ale ja już w liceum. Mogę wam tutaj nawet podać przykład, bo ostatnio jak robiłem mały research odnośnie siebie, bo ja o wielu rzeczach nie pamiętam i jest pewien błąd w tym icebergu, do tego zaraz przejdę, to znalazłem pewną wypowiedź z 2014 roku, w której zostałem pytany o to, co bym chciał robić, jak będę duży. I ja tam mówiłem o tym, że moimi wymarzonymi, zresztą puszczę wam ten fragment. Albo lektorem, albo pracownikiem radia, albo instruktorem jakiegoś fitness, albo jakichś zajęć fizycznych, albo nauczycielem WF-u. To są zawody, w których bym się spełnił. No i obecnie mam wykształcenie, które umożliwia mi zostanie WF-istą, więc myślę, że tak w skrócie mówiąc, pewnie byłbym WF-istą. Tak myślę. A odnośnie też tego iceberga, taka notka uzupełniająca. Jeśli nie widzieliście, to było w Sylwestra bodajże. Wrzuciłem wam ciekawy film. Myślę, że jak ktoś jest nowym widzem, to fajnie by było, gdyby go sobie obejrzał. Zresztą każdy widz może go obejrzeć. Byli starzy widzowie, którzy go oglądali i nowsi widzowie. Ale generalnie tam powiedziałem wam jedną rzecz odnośnie najbardziej hejtowanego filmu u mnie na kanale. I niestety zrobiłem zły research. Bo dosłownie przed nagrywaniem tego odcinka, sprawdzając coś na swoim kanale, natrafiłem na film, który miał większy procentowy udział łapek w dół niż tamten film, o którym wam powiedziałem. I to był film, w którym zrobiłem trochę sobie żart z gry 2048. Pamiętacie tę grę, która polegała na tym, że mieliśmy bloczki z cyframi, w zasadzie też potem liczbami 2, 4, 8, trzeba było to kompletować w taki sposób, żeby robić jak największy numer, ale też jednocześnie nie zablokować sobie całej planszy 4x4. Bardzo prosta gra. I to był film, w którym trochę strollowałem widzów, bo dałem clickbaitowy tytuł i on ma więcej łapek w dół niż łapek w górę. Więc tak, jako ciekawostkę powiem wam, że naszła mnie nostalgia, kiedy zobaczyłem ten film, bo przypomniałem sobie o nim i mówię, zagram sobie, albo w ogóle sprawdzę, czy ta gra 2048 jeszcze istnieje. Istnieje! Wszedłem, przed odcinkiem zagrałem w nią. Dowodem może być koszulka, którą mam pod spodem, po prostu założyłem bluzę, bo mi zimno. I udało mi się wygrać za pierwszym razem. Co nie udawało mi się w dawnych latach. To chyba świadczy o tym, że zmądrzałem trochę. Młody Snop. Siemka, pytanie do Koku. Czy w świecie DBM istnieje stan psychiczny? Na przykład Goku widział śmierć tylu bliskich mu osób, lub też Vegeta. Czy istnieje szansa na to, żeby mieli przez to jakąś traumę czy coś? Może inne postacie też miałyby do tego powód. Jednak wybrałem Goku jako przykład. Co o tym sądzisz? Ciekawi mnie twoje zdanie na ten temat. Pozdrawiam. Wiem, że nie powinienem szukać aż tak przemyślanej rzeczy w DB. Kolego, co to w ogóle jest za pytanie? Przecież to jest oczywista oczywistość. Spójrzmy chociażby na Vegetę, który po Cell Sadze, po tym jak Goku zmarł, a Gohan go prześcignął, kompletnie stracił wolę walki. Jakby dostał depresji gość. Spójrzmy na sagę Granoli i na to, w jaki sposób na Granoli ciążyło, na jego psychice ciążyła ta chęć zemsty, dla której był w stanie nawet wyrzucić na wiatr swoje własne życie. Swoją drogą, lata temu nagrałem, myślę, że nadal dość aktualny materiał Vegeta i Granola, równoległe życiorysy, coś w tym stylu. Na moim kanale jest taki film, w którym trochę analizowałem to, w jaki sposób życie Granoli i Vegety miało do siebie podobieństwa. Dlaczego Vegeta potem był w stanie tak dobrze zrozumieć Granolę. Więc uważam, że jest to bardzo, bardzo oczywiste, że niektóre postacie oczywiście mają jakieś traumy, mają jakieś gorsze momenty załamania. No nie wiem, przecież na przykład Trunks, no można spojrzeć na każdą sagę. Trunks, kiedy
miał swoją formę USSJ i potem się okazało, że nie jest w stanie pokonać Cella, mimo tego, że był od niego silniejszy, ale po prostu był wolniejszy i był już gotowy na śmierć. Załamał się totalnie. To też jest jakiś stan psychiczny, nie? Oczywiście są postacie pokroju Goku, które mówią: Gambare, kurwa, dobrze chłopaki robią, będzie super, będzie dobrze. No ale to nie, to jakby wyjątek, myślę, nie? To jest jakby wyjątek. Grzesiek B. Dlaczego jakikolwiek Bóg zniszczenia miałby dobrowolnie oddać swoją funkcję komuś innemu i dobrowolnie pozbyć się nieśmiertelności? Nie wiem, zapytaj Belmoda. Piotr Krupa. Powtarzanie życzeń za entym komentarzem bez złośliwości mija się z celem. Stąd poza pomyślnym rokiem 2026, przebiciem w końcu bariery 11 000 na zakolach, możecie dołączać na grupę facebookową, jeśli jeszcze was tam nie ma. Zachęcam, zapraszam. Zdrowia czy miłości? Chcę życzyć, by relacja z Marcią szczęśliwie się rozwijała. Zdrowotności dla rodziców? Bardzo dziękuję. By hajs z YouTube'a nigdy nie przysłonił tego, co za pieniądze się nie kupi i gdy zajdzie taka potrzeba, troska o bliskich priorytetem. I najważniejsze, pozostawał serdecznym w życiu, tak jak Cię widzimy na filmach. I może mniej męczących komentarzy do czytania takich osobników jak ten tutaj. Nie wiem konkretnie, o którego chodziło, lub pytań na czacie podczas live'ów. Reszty dopowiadać nie trzeba. O tak. Znacie żart o napięciu? Bardzo dziękuję, Piotr. Wam wszystkim też dziękuję za życzenia noworoczne. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo dostałem ostatnio maila od mojego widza Michała, który w dość, powiedziałbym, chaotyczny sposób, ale intencje ma dobre. To jestem w stanie wyczytać. Natomiast w dość chaotyczny sposób postanowił wysłać mi dokument, w którym zawrze informacje na temat tego, jak oglądać Naruto. I ja myślę, że oglądanie Naruto chyba nie jest aż tak skomplikowane, jak to, co tutaj Michał w tym dokumencie wysłał. Swoją drogą, zanim wam pokażę to, co on tutaj narysował, urzekła mnie ta wiadomość, zwłaszcza jej początek. Siema Adacho, w sumie to nie wiem, co napisałem do ciebie w mailu, bo robię tego doksa przed pisaniem maila, co jest całkiem logiczne, ale odpowiadając na pytanie, na chuj ja to robiłem, to odpowiem, że nie wiem. XD. Jestem studentem, wszystko jest bardziej interesujące niż robienie zadanego projektu, także zabrałem się za to, a poza tym po prostu poczułem jakiś taki wewnętrzny przypływ obowiązku, żeby przedstawić ci różnicę między anime i mangą, pojebane trochę szczerze. Także to nie jest koniec, jest tego więcej, ale zastanawiam się, fani Naruto, powiedzcie mi, czy naprawdę muszę oglądać na przykład 141 odcinek od minuty 18, potem 142 od minuty 9:30, potem 220 można oglądać od 10:50, Shippuden 112 i tak dalej, jakby... Kolego Michale, doceniam chęć pomocy, natomiast wydaje mi się, że jak będę oglądał Naruto, to po prostu będę oglądał po kolei. Nie wiem, czy wszystko, bo tak jak w przypadku Bleacha omijałem filery, nie wszyscy są tego świadomi i zarzucają mi, że odbiłeś się od Bleacha, bo oglądałeś głupie filery. Nie wiem, ale się wypowiem, nie? Ktoś nie był na streamach, nie widział tego, ale chyba się wypowiem. Zwłaszcza kiedy ja na wszystkich filmach z Bleacha, w których opowiadałem o Bleachu, mówiłem, że filerów nie oglądam. Ale tak, w Naruto myślę, że też filery będę omijał, jeśli jest ich dużo i jeśli są nudne, ale jeśli mi na przykład powiecie, obejrzyj to, bo to jest akurat fajne, zabawne, to obejrzę. Także rozumiem, że im głębiej wejdziemy w tę króliczą norę, tym bardziej oglądanie danego tytułu może wydawać się skomplikowane, no bo przecież sam nagrywałem film, w jakiej kolejności oglądać Dragon Balla i się okazuje, że to wcale nie jest aż tak proste, bo mamy kinówki, które można olać, których można nie olewać, mamy różne specjale, bla 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 bla. No ale ja będę po prostu robił tak. Naruto odcinek pierwszy, Naruto odcinek drugi, Naruto odcinek trzeci, potem czwarty, potem piąty, tak jak mama uczyła liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, no nie? Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego w nowym roku i możecie się pochwalić, jeśli macie jakieś postanowienia. Postanowienia, marzenia na nowy rok, być może coś, co, jesteśmy już tydzień w nowym roku, więc być może postanowienia już niektóre wasze upadły, czego wam nie życzę, a jeśli jesteście dalej w trakcie ich wypełniania, to pochwalcie się w komentarzu, jakie macie postanowienia na nowy rok. Może jakieś najciekawsze wrzucę do kolejnego odcinka, byłoby miło, a póki co, dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba i to tyle. Dziana.